Historia, którą opowiadam, to nie fikcja. Mój pierwszy rejs to musiała być katastrofa. Przepłynąłem 1000 mil morskich, nieomal zatapiając jacht z całą załogą. Wyruszyłem bez wiedzy, bez umiejętności, bez planu. Jestem żeglarzem, podróżuję po świecie i nie unikam wyzwań. W tym filmie ruszamy dalej, w jedynym możliwym kierunku, w stronę Polski. Zmęczeni i zdesperowani wpływamy tam, gdzie drugi raz nie zdołałem nigdy wpłynąć. Załoga poznaje nowe umiejętności, mianowicie stajemy w szkierach. Zmęczeni i zdesperowani potrzebujemy odpocząć. Znajdujemy miasto widmo i nosimy wodę z cmentarza. Na koniec ruszamy ku przeznaczeniu, prosto w sztorm. Na koniec dnia czuliśmy się zmęczeni, znużeni, głodni. Zmęczeni to my byliśmy cały dzień. Ważne jest tutaj zaznaczyć, że pozostawaliśmy na zewnętrznej stronie wszystkich możliwych płycizn, wysp zewnętrznych. Opływaliśmy wszystko bezpiecznym, szerokim łukiem, korzystając z cudownych warunków i sprzyjającego wiatru, by zmierzać na południe w kierunku Polski. Od najbliższego bezpiecznego miejsca, schronienia, od czegokolwiek, co mogło nam dać otuchę i spokój, dzielił nas szereg pułapek, wypłyceń, szkierów, widocznych i niewidocznych przeszkód. Po prostu byliśmy w sytuacji, w której w razie załamania pogody, w razie jakichkolwiek niesprzyjających perturbacji, my nie mogliśmy się schronić. My nie mieliśmy jak dotrzeć bezpiecznie do jakiegokolwiek portu. W miejscu, gdzie byliśmy, nawet nie było portów. To była najbardziej zewnętrzna strefa śmierci. I tam się znajdowaliśmy. Kiedy żeglujesz na takiej fali, kiedy masz za sobą siłę natury, potęgę natury, kiedy trzyma się ten kijek w ręku, tą namiastkę twojej kontroli nad światem, życiem, załogą, żywiołem, wtedy, kiedy dolina fali wciąga cię głęboko, a kolejna fala chce cię zjeść, nie wiem jak inni, ale ja mam w takich sytuacjach ten przebłysk świadomości, jakim wielkim niczym my jesteśmy na tych łódkach. Siedzimy w plastikowych mydelniczkach i gramy twardzieli, że my możemy wszystko, my mamy ster w ręku i my chojraczymy. W takich chwilach ja mam tą świadomość maleńkości. My jesteśmy mróweczką, jesteśmy jak listek na wietrze. Dla tej siły natury, którą my uważamy, że my możemy do czegokolwiek wykorzystać. Takie mnie myśli nachodzą, kiedy te fale próbują mnie połknąć. Wtedy miałem takie myśli i jeszcze wielokrotnie później, w różnych sytuacjach, w różnych warunkach. Nie mamy kontroli, ale lubimy myśleć, że ją mamy. Gdzieś w połowie dnia poczuliśmy się bardzo zmęczeni. Próbowałem znaleźć porty, do których możemy zawinąć. Z racji naszego położenia nie znalazłem żadnych. Czułem, że załoga słabnie. Ja też słabłem. I trzeba było znaleźć w miarę szybko bezpieczne schronienie, ale nie schodząc za bardzo z trasy. Nie mogliśmy teraz udać się gdzieś głęboko, szukać przejścia, dostać się na wewnętrzne wyspy, znaleźć port, popłynąć do Bergen, bo gdzieś na wysokości Bergen właśnie się znajdowaliśmy. Nie, no to zajęłoby długie godziny albo i dni. Nie mieliśmy dni, my nie mieliśmy godzin, nie mieliśmy czasu się przespać, ani dobrze zjeść, a gdzie dopiero jechać, coś szukać.
I wtedy wpadłem na genialny pomysł. Nie potrzebujemy portu. Staniemy sobie gdzieś przy skale, rzucimy kotwicę, odpoczniemy, prześpimy się i popłyniemy dalej. Jak wymyśliłem, tak zrobiłem. Wziąłem ten mój biedny ploterek, spędziłem nad nim mnóstwo czasu, żeby gdzieś w okolicy naszego położenia znaleźć jakieś miejsce, które wygląda, że będzie nam tam dobrze. Proste? Proste. Wierzcie lub nie, bo ja do dnia dzisiejszego nie wiem jak, wiem jak to zrobiłem, po prostu popłynąłem, wjechałem, najpierw skały były daleko, później były bliżej, bliżej i bliżej, później ominąłem to, co wyglądało na coś, w co nie wolno wpływać, bo tam fale się o to rozbijały i były takie białe B. Niektóre skały było widać, ploterek troszeczkę pomagał i po prostu wjechaliśmy w to wszystko. Wpłynęliśmy w jakieś zaciszne miejsce, rzuciliśmy kotwicę, stanęliśmy i powiedzieli, jak ja się mówi, tak stoimy. Zakomandyrowałem. No i tyle. To było proste. Słuchajcie, dzisiaj jak mam wjechać w skały, to jest wywiad, jest trzepanie plotera, jest internet, szukanko, jakieś może jeszcze z satelity spojrzeć na tą sytuację, na głębokość, Nie! My uznaliśmy, że jesteśmy zmęczeni i musimy odpocząć. Więc trzeba stanąć, nie da się tak dalej płynąć. Było późne popołudnie, a może nawet nie takie późne, słońce w zenicie, musimy stanąć. Więc stanęliśmy, nie mogliśmy stanąć tam, stanęliśmy tam. Był kawałek lądu, po prostu kierunek wybrany i jechano. Nie było problemu. Wraz z jakąś wiedzą, która przychodzi, ze świadomością, te problemy dopiero się pojawiają. Teraz może niektórzy z Was żeglują, mają jakieś pojęcie, może prowadzą rejsy i jak mają wjechać w skały i stanąć w szkierach, to na pewno się nad tym zastanowią. Jak ja mam to zrobić, to nawet ja się nad tym zastanowię, czy to będzie dobre. A wtedy zobaczyliśmy kawałek lądu, który wyglądał, że się nada, ale po prostu tam popłynęliśmy. Jak pisałem artykuły odnośnie tej podróży, gdzieś tam w internecie znajdziecie to, zdaje się ten, który pisze żyć poza skalą, tak, coś w ten deseń, wymyśliłem hasło przewodnie. Nie to, że nie trzeba umieć, żeby robić, to też jest dobre hasło, ale inne. I to hasło jest aktywne do dzisiaj w mojej myśli. Mianowicie decyzje są takie proste, kiedy pozbawieni jesteśmy wyboru. Nasze zmęczenie tamtego popołudnia właśnie nam ten wybór odbierało. Wiedzieliśmy, że dalej nie jesteśmy w stanie płynąć, że wszyscy jesteśmy absolutnie już wycieńczeni, że wypłynęliśmy w nocy, chłopaków jeszcze trochę męczyła choroba, nie było snu i nie damy rady sprostać temu wyzwaniu, jeżeli nie odpoczniemy. To był ten czynnik pozbawiający nas wyboru. Więc popłynęliśmy tam, gdzie mogliśmy odpocząć. Wpłynęliśmy w labirynt skał, stanęliśmy, rzuciliśmy kotwicę, stoimy. Snu nie było, ale pamiętam, że się trochę najedliśmy, odpoczęliśmy. Może był jakiś sen, chyba był, ale ja te wszystkie sny wspominam jako jakieś takie mary, które może były, może ich nie było. W środku było gorąco, duszno,
bez wentylacji, słońce strasznie świeciło, ten sen nie chciał przyjść. Jak chciał już przyjść, to się okazywało, że dzwoniły budziki, musimy wypływać. To wszystko było jak takie nierzeczywiste. A odpoczynku było z tego tyle co nic. Popłynęliśmy dalej. W ogóle bardzo fajne miejsce. Co ciekawe, nie trafiłem tam drugi raz, ale chyba dlatego, że trzeba być wariatem, żeby w tamte rejony w ogóle wpływać. Nigdy nie odwiedziłem tamtego miejsca, a mało tego, z racji, że nie bardzo kontrolowałem swoją pozycję i nasze położenie względem czegokolwiek, po prostu cisnąłem na południe, nie potrafię znaleźć do dzisiaj miejsca, w którym wtedy odpoczywaliśmy. A to było super, to było fajne, naprawdę fajne miejsce i chciałbym je odwiedzić. To był kawałek skały, który był popękany mniej więcej, jakby ktoś chciał grać w kółko i krzyżyk. Szczeliny były wąskie na 3-4 szerokości jachtu. Pływaliśmy bardzo głęboko i gdzieniegdzie były jakieś wypłycenia, które można wykorzystać jako kotwicowisko. To było tak fajne miejsce, że bardzo bym chciał tam wrócić. Ale mój rozsądek najwyraźniej nigdy nie pozwolił mi się tam drugi raz zapędzić. To było gdzieś zupełnie na zewnętrznych krańcach, zewnętrznych lubieżach norweskiego wybrzeża. Robiło się już trochę później i z racji, że za wiele nie odpoczęliśmy, zdecydowaliśmy, że ruszymy do prawdziwego portu. Nie zajęło nam to wielu godzin, więc jeszcze w godzinach umiarkowanie późno popołudniowych dotarliśmy do bardzo fajnego porciku. Z silnym postanowieniem, że ostatnie godziny tego dnia spędzimy w komfortowych warunkach. Liczyliśmy na to, że podłączymy się do prądu, nabierzemy wody, kończyły się tego typu zapasy. Wpłynęliśmy do portu, który był kiszką. Z jednej strony otaczało wejście do portu wysoka pionowa skała, cliff. Z drugiej strony ciasno ustawione zabudowania, a port kończył się wyraźnie, bo się po prostu kończył. Znaczy kończyła się woda. Na wewnętrznej, absolutnie ściśle otoczonej, ciasnej przestrzeni znajdował się betonowy pomost, do którego zacumowaliśmy. Prądu tak od razu nie znaleźliśmy. Trochę zajęło. Wody w ogóle w porcie nie znaleźliśmy. Żadnego ujęcia. Poszliśmy na zwiady. Obeszliśmy całą tą miejscowość, kilka domów. Miałem wrażenie, że nie spotkaliśmy żadnego człowieka. A miałem wręcz wrażenie, że ludzie zasłaniają żaluzje, i gdzieś nas kącikiem podglądają. Było straszne. To było wymarłe miejsce, nikogo nie było, chodziliśmy wszędzie, zaglądaliśmy ludziom do ogródka, szukaliśmy ujęcia wody, jedno nawet znaleźliśmy, ale nie było kurka. No coś strasznego. Że prądu nie było, no to już mówiłem. Rozładowywały nam się telefony, rozładowywały się baterie, nasze baterie już nie wspominając. No tragiczny ten port. My mieliśmy taką koncepcję cudownego wypoczynku, zjedzenia ciepłego posiłku, a tu straszna lipa. Ale nie po to bierze się takich ludzi na pokład, żeby się poddawać w takiej sytuacji. W którymś momencie znaleźliśmy cmentarz. Panowie, tu jest woda. Do cmentarza było jakieś może 500 metrów, może 700 od portu. Nie pamiętam w czym, ale pamiętam, że wiele kursów kosztowało nas. Chłopacy gonili na ten cmentarz, przynosząc wodę i napełniając nasz zbiornik, a ja w tym czasie robiłem jedzenie.
Mieliśmy na szczęście palnik starej daty, który nie potrzebował prądu. To był na naftę, zdaje się, albo na jakieś inne śmierdzące płyny. Długo go nie używałem, ale wtedy się jeszcze przydał. Ja zrobiłem kolację, chłopacy ponosili wodę. No i była bieda z tym prądem. No, nie bardzo. Wszystkie urządzenia nam już padały. I w pewnym momencie wpadłem na bardzo dobry pomysł, żeby jednak tego prądu poszukać. Żeby się tak od razu nie poddawać. To, że nie ma go wyprowadzonego do portu, to nie znaczy, że go nie ma w całej miejscowości. Zacząłem chodzić, szukać, zwiedzać i w którymś momencie patrzę, hej, wyraźnie skrzynka z prądem, bo była taka czaszka narysowana i tam jakieś zygzaki pokreślone. No to pokreślone to chyba chodziło o to, że to jest nieaktualne. Otwieram tą szafkę, patrzę, poza licznikami, jakimiś przełącznikami są kontakty. Normalne 230 kontakty. Hej! Dawać tu te przejściówki! Jak się ucieszyliśmy, podłączyliśmy się do tej skrzynki jakiejś działowej, nie wiem co to było, na jakiejś ścianie był budynek, to chyba był sklep, a na tym budynku była ta szafa. Wzięliśmy ten prąd, naładowaliśmy co mieliśmy, żeby nie uchodzić za złodzieja. Nie było nawet komu powiedzieć, absolutnie. Żeby nie uchodzić za złodzieja, wziąłem kopertę, włożyłem tam 50 koron, podpisałem, że byliśmy i porzuciliśmy trochę prądu. I włożyłem kopertę tam do szafki. Później się zastanawiałem, czy to dobry pomysł wkładać palny materiał papierowy do szafki. No ale to jakby później się nad tym zastanawiałem, kiedy byłem już bardzo daleko stamtąd i nie mogłem, ale wydaje mi się, że postąpiłem prawidłowo. Stojąc w skałach narzuconej kotwicy, natura odezwała się do mnie z pełną mocą. Jak wygląda proces wypróżniania się na jachcie, wszyscy wiedzą. Ale kiedy robi się to na małym jachcie, za pleksą, za kawałkiem drewnianego materiału, no chłopacy nie byli do tego, nie byli przywykli. No nie wiedzieli, że tak się dzieje. Oni nie wyobrażali sobie, żeby wziąć wiadro, iść na pokład, załatwić potrzeby i się oporządzić. Nie wyobrażali sobie na to, że można iść, usiąść na dziobie, na koszu i załatwić swoją potrzebę. No w ogóle sobie nie wyobrażali, jak to będzie wyglądało. Nasz jacht nie zapewniał specjalnie dużo prywatności. Ja, czując konflikt z naturą, poszedłem konflikt zażegnać. Chłopacy wchodzą, jaki lament. O Wojtek, jak tu śmierdzi, no weź. Co ma nie śmierdzieć? No jakby wczoraj się rodzili, no byłem w pokoju obok, no i no tak to się robi. Jacy byli zniesmaczeni, jaka katastrofa. Nie, no będziemy, nie wiem, jak Kim Jong-un. Nie będziemy mieć odbytów nagle. No tragedia jakaś, no taka sytuacja, no wiecie co? Kiedy byliśmy w tym porcie, na lądzie, oni chyba przez te 3 dni wstrzymywali. Przyszli szczęśliwi, uradowani i poinformowali mnie, że przez jakiś czas problemu smrodu na jachcie z ich strony na pewno nie będzie. To był przytyk do mnie, że ja też mam to załatwiać w inny sposób, a nie oficjalnie w toalecie. Coś strasznego. Ale takie jest życie, takie jest żeglowanie. Ludzie, którzy nie wiedzą do końca, nie ogarniają pewnych tematów, no to tak jest. Śmieszna sytuacja. W tym porcie dobrze zjedliśmy. Chyba się nawet przespaliśmy. I o zmierzchu, późną godziną wieczorną, bardzo późną, ruszyliśmy. Pewni swojej potęgi.
w nasz heroiczny rejs ku... Nie, no dobra. Chodzi o to, cały ten dzień wiatr, morze, wszystkie żywioły nam sprzyjały. Niosły nas jak na skrzydłach. Pokonaliśmy ogromny dystans. Zbliżyliśmy się do Polski w ogromnym stopniu. Morze niosło nas na skrzydłach. Skąd ja miałem wiedzieć, że skoro cały dzień pogoda nam sprzyja, to wieczorem może być inaczej? Skąd ja biedny miałem to wiedzieć? Czujecie, że się coś zaczyna? Czujecie, że coś się kroi? Coś się kroi. Wychodzimy z portu. Jest wieczór. Późny wieczór. Szarówka. Postawiliśmy 2 żagle. Byliśmy już tak pewni siebie. Postawiliśmy 2 żagle. Płyniemy po wewnętrznej stronie wysp. Oddzielają nas od morza. Tu skała, tam skała. Morze jak jezioro. Delikatne fale, połyskujące w świetle zachodzącego słońca, odbijającego się nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie. No po prostu raj. Płyniemy jak przez masło. Na 2 żaglach. Na 2 żaglach. Prowadzimy jacht bez silnika, w ciszy, spokoju, błogo. No coś cudownego. Zbliżamy się powolutku, pewni, że tej nocy pokonamy kolejne przynajmniej tyle, skoro tak nam pogoda sprzyja, że dopłyniemy choćby do Stavanger. Powoli zbliżamy się do zewnętrznych, najbardziej zewnętrznie wysuniętych ostatnich kawałków skał norweskiego wybrzeża. I ciężko to wytłumaczyć. Macie czasami takie uczucie, że jest jasno, wszystko widzicie, no gazetę czytacie bez okularów no i jest dobrze. Wstaniecie tylko na chwilę. Po herbatę wracacie do pokoju i jest tak mało światła, że nie jesteście w stanie w ogóle znaleźć gazety? No jak tak nie mieliście, to ja nie wiem. Bo było całkiem jasno, kiedy płynęliśmy po wewnętrznej stronie. Tylko to była chwila, to był moment. Minęliśmy ostatnią wyspę, żeby to było jasne. Ominęliśmy ostatnią skałę, wychodząc ciasnym przejściem pomiędzy jedną skałą a drugą skałą. Długości przejścia, szerokość przejścia może z 50 metrów, może 40 metrów. Wychodzimy na zewnętrzną stronę i wyobraźcie sobie albo nie, ale tam jest absolutnie ciemno. Nie widać nic. Nie widać nic. Mało tego, nie widać tych skał, które właśnie minęliśmy. To nie jest największy problem. Jesteśmy na żaglach, otrzymujemy potężne uderzenie. Łódką obraca, przewracamy się na bok, schodzimy z kursu, zaczyna się coś dziwnego dziać z żaglami. One właśnie przestały być tak dobrze ustawione, jak właśnie przed chwilą były. Spadamy wszyscy gdzieś w jeden kąt kokpitu. Próbuję odzyskać sytuację, kontrolę nad sytuacją. Łapię ster, dostaję wiatr, prostuję, znowu nacieram w kierunku, w którym płynąłem. Otacza mnie ciemność, nie wiem gdzie jestem. Kolejne uderzenie. Dziób wybija w powietrze, uciekamy na prawo, nasz okręt się przewraca, nie robi się bardzo sympatycznie w tym momencie. Przed chwilą jeszcze czułem się pewnie, komfortowo, planowałem całą noc. Minęła chwila, zgasło światło,
a morze robi ze mną co chce. Fale, dodam, to były fale przyboju i to były silne fale przyboju. To były załamujące się fale przyboju. Ja ich nie widziałem. Ja już ich nie widziałem. Ja widziałem coś białego, co przelewa się przez jacht, coś mokrego, co uderza w nas. Ja widziałem chłopaków w ciemnościach z takimi oczami, pozbawionymi pomysłu, milczącymi. To w ogóle było wyjątkowa sytuacja. Oni milczeli. To była jedna z sytuacji kryzysowych. Jak bardzo kryzysowych? Zaraz powiem. Przeszliśmy z absolutnego spokoju w strefę wojny w ciągu jednej chwili. Z miejsca, gdzie jeszcze widziałem co nieco, w szarzejącym świetle dnia, kończącego się dnia, w miejsce, gdzie panowała całkowita ciemność. Nie, dlaczego ja to mówię i dlaczego ja to podkreślam? Jest jedno słowo. Dezorientacja. Byłem całkowicie skołowany. Nie widziałem, co we mnie uderza. Ile tego jest, co ze mną robi. Nie można odzyskać świadomości i kontroli w momencie, kiedy uderzasz raz w jedną ścianę kokpitu, a za chwilę lecisz na drugą. Szybko okazało się, że nikt nie trzyma steru. To była jedna z bardziej niebezpiecznych sytuacji, w jakich się znalazłem kiedykolwiek w życiu pod żaglami. W pewnym momencie, po kilku takich uderzeniach, z równą siłą jak ta fala, uderzyła mnie myśl. To była straszna myśl. To była tragiczna myśl. To było jak oświecenie. Pomyślałem, zdałem sobie sprawę z tego, co się dzieje i co jest na rzut kamieniu od nas. Przypomniałem sobie, że właśnie wypłynęliśmy za zewnętrzne ostępy szkierów. Pchały nas fale z powrotem na to, co z wielkim trudem ominęliśmy. Kiedy zdałem sobie sprawę, w jakiej sytuacji się znajdujemy i jak sytuacja jest poważna, do dzisiaj pamiętam to jak w zwolnionym tempie. Muszę coś dodać. Może jak uruchamialiśmy silnik? Mieliśmy taki jebitny śrubokręt. Miał żółtą rączkę. To akurat jakby nie ma znaczenia. Był taki długi i taki gruby. To musicie wiedzieć. Stacyjka nie miała kluczyka. Po prostu wciskało się tam śrubokręt i się kręciło. No i jakby silnik miał jeszcze taką tendencję, że nie zawsze odpalał. Ja jakiś bardzo wierzący nie jestem. Ale nie wiem, czy wtedy po drodze nie modliłem się, żeby a przynajmniej miałem bardzo wielką nadzieję, żeby odpalił za pierwszym razem. Ja wiedziałem, że nie mamy czasu. Mi żołądek podszedł do samego serca. Ja wiedziałem, co się dzieje. Wiedziałem, jak blisko jesteśmy tragedii. Z pozycji półleżąco siedzącej gdzieś tam w kokpicie, ratującej życie i pozycję, rzuciłem się do środka jednym susem. Ja nie szedłem, bo iść nie było możliwości iść. Łódka była w takim pochyle i co chwilę w innym. Rzuciłem się do środka. Przy zejściówce w środku był ten śrubokręt. Wymacałem go ręką, rzuciłem się ponownie na zewnątrz do kokpitu. Pamiętam tak w zwolnionym tempie, jakby to się działo wczoraj. Upadłem na chłopaków.
musiałem się z nich podnieść, raz jeszcze skierować się w stronę manetki i zapłonu, stacyjki. Żeby to zrobić, nogi miałem z tyłu, gdzieś w okolicach leżących chłopaków i steru, rumpla. Ja leżałem na podłodze z twarzą i ręką przytuloną do manetki i zapłonu. Przekręciłem kluczyk. Nie było żadnego czasu sprawdzania sprzęgła, luzowania. Nie, ja po prostu miałem w myśli tylko i wyłącznie, by wcisnąć tam w tą dziurę ten śrubokręt i żeby on odpalił, Odpalił. Silnik się uruchomił. Maksymalna moc, zero wyczucia. Kolejny rzut. Ja czułem, że to jest nasz koniec. Ostatnia chwila na ratunek. Rzuciłem się do tego steru. Chłopacy byli wytrąceni w ogóle. Oni nie wiedzieli, co się działo. Nie wiedzieli, co się dzieje. Rzuciłem się do steru. Łódka zaczęła płynąć. Ustawiłem ją pod falę. I teraz muszę wam to powiedzieć. Była kompletna ciemność. Nic się nie zmieniło. Nie było punktów odniesienia. Właściwie wydedykowałem, że muszę ustawić się dziobem pod falę i spróbować ją przejść. Nie było żadnej pewności, że nasz silnik pozwoli nam przejść przez falę przyboju. Nie było takiej pewności, ale trzeba było działać. Ja chwytając za rumpel, będąc jeszcze w fazie, kiedy byłem skierowany twarzą w stronę rufy, twarzą w stronę lądu, którego nie widziałem, poczułem w nozdrzach zapach wodorostów. Ta przerwa, ta pauza była potrzebna. Powtórzę. My byliśmy już w strefie wypłycenia porastanej przez wodorosty. Ja czułem ich zapach. Tak blisko musieliśmy być. A wiatr wiał od morza. On nie przyniósł mi zapachu do nozdrzy. Czułem brzydki, mętny zapach mokrego mchu i gnijących wodorostów. Dzisiaj jestem przekonany na 100%, że brakowało jednego uderzenia fali. Brakowało jednego uderzenia fali, byśmy naszą plastikową wydmuszkę rozbili na tych skałach. Tam podczas tego rejsu w wyniku mojej błędnej oceny, w wyniku braku mojego doświadczenia, w wyniku wielu czynników, których nie uwzględniłem, wpakowałem w nas w bardzo poważne kłopoty, które wiem dzisiaj, że zagrażały naszemu życiu. Zderzając się z tymi skałami, w sytuacji, w której my się wtedy znajdowaliśmy, nie mielibyśmy szans. Te skały były tak bardzo oddalone od brzegu. Sztorm, który się budził, aż mi się ciężko dzisiaj myśleć, co by się stało, gdyby. Ale wiem jednego jestem pewien. Wystarczyłoby jeszcze jedno uderzenie fali, a skończyłby się czas. To natychmiastowe, to przeczucie, to silne przeczucie, natychmiastowe działanie, ta świadomość, która jednak spłynęła na mnie, to uratowało nam życie. Jeżeli interesują Cię treści, jakie tworzę, polecam Ci film z rejsu z Norwegii na Szetlandy. Tylko ostrzegam, jest wyjątkowy.